Cześć, witam Was w kolejnej części naszego wideo poradnika dotyczącego naszej konstrukcji domu jednorodzinnego. Co dzisiaj? Dzisiaj pobawimy się troszkę ścianami działowymi, wstawimy wszędzie otwory, dodamy sobie stropy i myślę, że to jest dobry plan na dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, jeśli się podoba, subskrypcję naszego kanału, żeby być na bieżąco. I co? Ruszamy. Od czego zaczniemy? Od tego, żebyśmy wstawili sobie na poziomie 0 jakieś nasze ściany działowe. Czyli co? Pamiętamy już skrót do ścian WA. A zapiszemy ten projekt. I co? Edytuj typ, powiel, ściana murowana. Będzie działowa, więc grubość 12 cm niech będzie. Zmieniamy grubość w zakładce konstrukcja. Zatwierdzamy przyciskami OK. I teraz podzielmy to pomieszczenie w jakiś sposób. Wymiary szczegółowe będziecie znać później, kiedy będziemy już nagrywać odcinek stworzenia arkusza. Więc tym na razie się bym tutaj nie przejmował, myślę. Tylko, może pokażemy sobie też inną opcję. Pamiętacie, że rysujemy na razie nie zezwalaj i wybierzmy sobie, żebyśmy rysowali licem zewnętrznym. Lico zewnętrzne działa w ten sposób, że rysujemy nasza linia, po której się poruszamy, to jest lico ściany. Spacją mogę to oczywiście odbijać. Więc narysujemy sobie taki podział w tym miejscu. Tutaj powiedzmy, że będzie jakaś kuchnia, tu ta część wspólna, to tu jakaś, niech będzie jakaś wesoła spiżarnia. Może żeby to się nam licowało w tym miejscu też, coś takiego. Tylko oczywiście teraz powłączamy w kilku miejscach, żeby jednak na tych narożnikach łączenie nam działało. Dobra. Myślę, że ścian działowych tutaj na tym poziomie chyba nam wystarczy. Popatrzmy w widoku 3D. Wydaje się ok. Dobra, przejdźmy do wstawienia otworów. Ponieważ jest to konstrukcja, na razie zaczynamy od konstrukcji. Nie będziemy wstawiać gotowych okien i drzwi. To będzie taki wesoły, śmieszny projekt. I co? Klikamy sobie skrót CM. Cecylia, Marcin. Jak widzicie, mamy już przygotowane otwory. DRW drzwi wewnętrzne, DRZ drzwi zewnętrzne. INS to jest jakiś otwór instalacyjny. WNZ no to jest nasze okno zewnętrzne. No i teraz co? Wybierzmy sobie najpierw drzwi zewnętrzne. Edytuj typ, powiel. Niech nasze drzwi wejściowe mają wymiar 105 na 200, może nawet 20 cm. I ustawmy sobie wysokość 0, wysokość parapetu. A nie, wysokość nie 0 przecież. Co ja tu robię? Wysokość 220, tu dajmy wysokość parapetu 0, szerokość 105. Stawmy nasze drzwi wejściowe gdzieś w tym miejscu. Następnie pamiętajmy, że skoro tu zrobimy sobie jakieś pomieszczenie gospodarcze, to niech będą i tutaj drzwi. Ok, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o drzwi zewnętrzne. Jeszcze sobie powielimy, zrobimy od razu bramę, czyli B, R, Z i tym razem jej szerokość to będzie 480 na 230 i zmieniamy wymiary 230, 480. Wstawmy w tym miejscu. Jest nawet osiowo, więc fajnie. Co dalej? Skoro mamy bramę, to teraz mamy drzwi. Zaznaczam CS, czyli utwórz podobne. Wybieram sobie drzwi wewnętrzne, edytuj typ, powiel i będziemy mieli drzwi, które będą miały szerokość 95, wysokość na chwilę obecną dajmy im 215. Pamiętajmy, że ta wysokość musi uwzględniać nasze warstwy wykończeniowe z posadzki, stąd też taka wartość. 215, 0, szerokość 95. Ok, no i co? Musimy wejść tutaj do naszego schowka. Niech wejście będzie z tej strony. Musimy wejść
do tego pomieszczenia. Tu będzie nasza kotłownia, więc to będzie przechodnie. Tu pod schodami się zmieścimy, żebyśmy mogli wejść i z garażu do pomieszczenia gospodarczego też wypadałoby móc przejść. No i jeszcze z naszego, powiedzmy, wiatrołapu do środka, do tego pomieszczenia też byśmy chcieli wejść. Ok, kuknijmy w 3D, jak to wygląda. Więc prezentuje się to w następujący sposób. No to co, powalczmy teraz może z jakimiś oknami. Jakieś do kuchni. Tutaj się zastanawiam, tu też jakieś okno może z wyjściem od razu, taki większy zestaw. Może jakieś okienko w garażu? Może nie, zobaczymy. Ale chyba zaczniemy od tego narożnika, bo chciałbym tutaj mieć takie duże przeszklenie wstawione, więc mógłbym wstawić w te ściany otwór, ale równie dobrze mogę je chwilowo usunąć. I zmienię sobie wymiar tych belek powiele, żeby mieć większą wysokość tego wieńca. Może niech to będzie 40 cm jako wysokość. Na tym będzie strop oparty. No nie wiem, musielibyśmy to sobie na spokojnie przeliczyć oczywiście pod względem konstrukcyjnym, czy taki narożnik nam wytrzyma, ale to w kolejnych innych, być może wideoporadnikach, które znajdą się na YouTubie lub będą dostępne tylko w naszych kursach online na stronie bimedu.pl. Zobaczymy. Ok, w każdym razie tu wycięliśmy sobie duży otwór. To teraz gdzieś tu okno może, tu okno z wyjściem. I tyle chyba. No to zróbmy to. Poziom 0, CM, ponieważ otwory mamy pod modelem ogólnym. Wybierzmy sobie nasze WNZ, czyli okno, edytuj typ, powiel i najpierw szerokość. Dodajmy jakieś duże do kuchni, może 240 na 160. 160. Ustawmy wysokość od naszego teraz poziomu 0, który jest tak jakby zerem takim konstrukcyjnym. Może na domyślną rzędną, a niech będzie 100. Będziemy kombinować coś z tym później. 100, zmieńmy sobie wysokość na 160. Zobaczymy, jak to będzie też się prezentowało przy naszym wieńcu, więc wstawmy jedno na próbę. Popatrzmy w 3D. W sumie jaką my tu mamy? 260, 12 cm. W sumie jeśli ja bym chciał tu wstawić jakąś roletę później, taką, która by była od wewnątrz, no to może bym podniósł jeszcze to okno pod względem wysokości, czyli dałbym edytuj typ, zmień nazwę, będzie 172. 172. I teraz już mamy, więc nasze okna będą miały wysokość 172, tu już sobie powiedzieliśmy. Więc jeszcze teraz tutaj zestaw, ale taki, który miałby możliwość też wyjścia, więc poziom 0, CS, więc powiedzmy, że nie zostawmy ten WNZ. Edytuj typ. Powiel, niech to będzie jakieś, zostawmy nasze 240, ale wysokość zestawu na 235. 235. Zobaczmy, jak to będzie się prezentowało. A i nie zmieniłem pewnie parapetu, czyli rzędnej względem 0 na 0. Teraz ustawię. No kurczę, tak nie podoba mi się robienie tutaj dodatkowego nadproża. Później tu też, no ale załóżmy, że później będziemy się bawić w takie detale jak wstawianie nadproży prefabrykowanych. Moglibyśmy to robić tu i teraz, ale zostawmy to na chwilę obecną. Moglibyśmy po prostu stworzyć belkę, która by była takim nadprożem, wystawałaby pewnie tutaj 25-30 cm i by było ok. Ale idźmy dalej. Czyli co, wstawiliśmy nasze otwory. No to zgodnie z tym, co sobie mówiliśmy, dorzućmy do tego stropy. Poziom plus 2,96 SB. Szukamy czegoś takiego jak strop żelbetowy. Edytuj typ, powiel, grubość 18 cm. W edycji zmieniamy grubość warstwy konstrukcyjnej na 18. I teraz obrysujmy sobie, gdzie ten strop ma nasz być. Na pewno logiczniej by było przeciąć tą ścianę żelbetową w tym miejscu.
Tutaj też tak na logikę by to było łatwiej zrobić. Ciach, jedziemy po zewnętrznym obrysie teraz. Zaraz zostawimy sobie. Pamiętamy, że nasze jakieś takie wywiewne kanały ukryjemy sobie w ścianach grubości 24 cm. Zostawmy sobie tylko na ten nasz duży komin tutaj otwór, który później oczywiście dopasujemy sobie do tego, jak te kształtki już zrobimy. Odsunięcie 0 od poziomu plus 2,96. No i zatwierdzę przyciskiem OK. Popatrzymy na widok 3D. Jak mówiłem, w tych dwóch miejscach to nam się tak wcina w naszą ścianę. Zaraz tu wymyślimy, jak to sprytnie, ładnie zrobić. Po prostu pewnie dołączymy geometrię, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, co się stało z naszymi wieńcami. Czyli belka jest elementem podrzędnym lub po prostu strop jest elementem nadrzędnym dla belki, w związku z czym on wycina jej objętość, więc tak naprawdę później w zestawieniach nie będziemy mieli też żadnego błędu. No a żeby poradzić sobie z tymi dwoma elementami w tych miejscach, wybierzmy zakładkę zmień, polecenie dołącz geometrię i dołączmy strop do ścian. Więc już to wygląda dużo lepiej. Tu belka nam się idealnie opiera, tą belkę chciałem specjalnie mieć wyżej, więc wszystko wygląda w porządku. I jeszcze tylko ten strop, napisz elementy graficznie widoku, według elementu 20% przeźroczystości stawione. Podsumowując na szybko naszą dzisiejszą lekcję, no to co? Wstawiliśmy sobie ściany działowe, wstawiliśmy otwory, wstawiliśmy strop. Ten strop nad tą częścią dodamy w kolejnym odcinku, kiedy już będziemy pewnie tworzyć coś z piętrem. Ale zanim przejdziemy do piętra, to pewnie czeka nas odcinek z stawianiem schodów jako model lokalny. Nie skorzystamy z narzędzia schody, pokażemy sobie troszkę inne podejście, jak można to zrobić modelem lokalnym. Być może dla niektórych z Was będzie to narzędzie prostsze. Łatwiej wtedy zapanować nad wysokością stopnia, szerokością, manipulować kształtem. Zobaczycie sami. Ok, jeśli się podobało, to dziękuję Wam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, jeśli macie jakieś pytania i zachęcam do subskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco. Dzięki, do usłyszenia.